Dolny Śląsk. Tajemniczy. Pozostaje wciąż mało znaną krainą, pełną sekretów i niespodzianek. Burzliwa historia regionu i dramatyczne losy jego mieszkańców. Dolny Śląsk to region fascynujący, jeden z najciekawszych w Europie, jednak pełen zagadek wciąż do odkrycia. Jedną z nich jest pałac. Długo zastanawiałem się, jak zacząć ten odcinek. Co by tutaj powiedzieć? Jak opisać pałac? Pałac w Siedlcowicach. Myślę, że nie ma co tutaj specjalnie przeciągać. Pałac, który był romantyczną rezydencją. W sieci możemy przeczytać. Ponoć to nieprawda. Wyrastające ruiny na krawędzi tajemniczego lasu. To szczątki dawnego majątku zamożnych wrocławskich wydawców. Mówi się, że w 1950 roku istniejący PGR doprowadził pałac do ruiny. Pałac stał się magazynem, celem dewastacji i rabunku. Kiedy upadł PGR, z ogołoconego pałacu pozostały już tylko mury. I to, co możemy zobaczyć. O, to jest ta grubsza. Popatrz, jak to zajebiście wygląda. Jakie łuki były eleganckie. Nie? Ta kopuła to też taki element. Co? Jesteśmy na obszarze tutaj właśnie Zamku Rycerskiego i tutaj prawdopodobnie był to młyn, chociaż niewiele też o tym świadczy. Zazwyczaj w tych młynach to zawsze jakieś takie spichlerze, leje zbożowe czy coś, a tutaj niewiele. Być możliwe jest to młyn. W zasadzie to, co z niego jeszcze zostało. No to co? Poczekaj, nie pośpieszysz. Osypało się. Ciekawe, czy się dadzą otworzyć. Nie, bo widzisz, że jest na następna. No to jest młyn, ewidentnie. Fajny. Nie będę do środka wchodził. Zobaczcie tutaj ten dach. Już taka tykająca bomba, ale sam młyn bardzo ciekawy.
Powoli opuszczamy młyn i kierujemy się do miejscowości Mrowiny, gdzie znajduje się pałac. Pochodzi on z 1838 roku. Jak się jednak okazuje, pałac ma właściciela i do środka nie udaje nam się wejść. No nic, trudno, pooglądamy z zewnątrz. O samym pałacu możemy powiedzieć, że jest bardzo mało informacji na jego temat. Udajemy się w Miłkowie, jeżeli dobrze zapamiętałem nazwę tej miejscowości, do opuszczonego kościoła. Także za chwileczkę zobaczycie tutaj relacje z tego miejsca. No i na pewno jakiś tutaj materiał fajny z tego zrobię, także oglądajcie do końca. Przeczyta pan. Jasne. Sorry. No i proszę, coś, czego się nie robi w normalnym kościele, czyli wchodząc nie uklękniecie. Schody do góry. No, przechodzimy. Idziemy do góry. No i proszę, Tam jest też zarośnięta drabina. ktoś no raczej. Ale te schody wyglądają takie świeże, to nie są stare. Tego są nowe. Ty masz rękę, to dosyć się wszędzie wpinasz. Patrzcie tutaj to sklepienie. Ty... Jak zobaczyliśmy, ile jeszcze schodów do pokonania zostało, to się nam odechciało wspinaczki. Tu też jest ładnie. Jeszcze raz muszę to powiedzieć, bo nie powiedziałem. Zobaczcie sobie na okucia tych wszystkich murów. Zostały założone po to, żeby te mury się bardziej nie zniszczyły, nie rozpadły. Wiadomo, warunki atmosferyczne tutaj cały czas działają. No, fajne. Ciekawe miejsce na pewno do zobaczenia na Urbexa. Tak. Główne drzwi.
Tam można wejść na sam szczyt tej wieży, ale dzisiaj jest troszeczkę ciepło i nie chce mi się tam totalnie wchodzić. Albo ci tam wysokość nie pozwala. Jakby mi lęk nie pozwalał, to bym już nie wszedł tam, gdzie ty jesteś. Co? Ale stacja jest nieczynna, bo tory są rozebrane. Czuć kolej. Czuć kolej. Patrz. Widoczek w Karpaczu. Kolejowy. Rampa kolejowa po lewej i pozostałości szlaku kolejowego, czyli czynne tory. Proszę, tutaj stamtąd jechał pociąg. Miłków. Stacja kolejowa Miłków się nazywa. Proszę, opuszczona stacja kolejowa Miłków. W Karpaczu. Mówi się, że wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nasza wizyta w Karpaczu również dobiega końca. Dzięki wielkie za uwagę. Do następnego.